Cześć wszystkim. Jestem teraz na południu Chin, w Hekou, w prowincji Yunnan. Za mną płynie rzeka. Nazywa się Honghe, czyli Czerwona Rzeka. A po drugiej stronie jest już Wietnam. Możemy zobaczyć domy, ulice, nawet ludzi po tamtej stronie. Teoretycznie, gdybym teraz wyskoczyła do tej rzeki, to w 5 minut mogłabym tam być. Ale chyba nie wróciłabym zbyt szybko, aby nagrać następne wideo. Relacje między Chinami a Wietnamem są dość skomplikowane. Była między nami wojna. Ale dzisiaj jesteśmy sąsiadami i żyjemy w pokoju. To przypomina mi trochę Polskę i Niemcy. W przeszłości też było dużo konfliktów i trudnych momentów. Ale dzisiaj jesteśmy normalnymi, a nawet przyjaznymi sąsiadami. Tylko że jest jedna bardzo duża różnica. W Polsce możemy pojechać do Niemiec i nawet nie zauważymy, że przekraczamy granicę. Może jedyne, o czym pomyślimy, to czemu tu benzyna jest taka droga? A tutaj, między Chinami a Wietnamem, jest nie tylko rzeka, ale też ogrodzenia, mury, straż graniczna, kontrole. To świat, który widzisz, ale do którego nie możesz swobodnie wejść. Szczerze mówiąc, wielu Chińczyków patrzy na takie granice i czuje się bezpiecznie, bo dla nich to gwarancja, że państwo ich broni, że wszystko jest pod kontrolą. I to poczucie bezpieczeństwa jest dla wielu ludzi bardzo ważne. Ale dla mnie to wygląda trochę inaczej. Kiedy widzę te ogrodzenia i druty, myślę nie o bezpieczeństwie, ale o dystansie. To trochę jak zarośla pełne cielni w lesie. One chronią to, co jest w środku, ale jednocześnie ranią tych, którzy próbują się zbliżyć. Ostatni raz widziałam coś podobnego, kiedy jechałam z Shenzhen do Hongkongu. Mimo że teraz to jedno państwo inne. Między tymi dwoma miastami są wysokie mury, ogrodzenia i kontrole. Musisz stać w kolejce. I wtedy naprawdę poczułam, że nawet w jednym kraju mogą istnieć bardzo silne podziały. Wcześniej, kiedy mieszkałam w Polsce, prawie nigdy nie widziałam prawdziwej granicy. Jedynym miejscem, gdzie naprawdę zobaczyłam mur, było Auschwitz. Tam ten mur nie był tylko granicą administracyjną. On był granicą między życiem a śmiercią, między nadzieją a rozpaczą. Kiedy więc dziś stoję tu, pod bramą kraju, ogarnia mnie bardzo skomplikowane uczucie. Dlatego naprawdę podziwiam Polaków i trochę zazdroszczę Polsce. Podjęliście bardzo ważną decyzję. Wejście do Unii Europejskiej. Dzięki temu nasz kraj jest nie tylko bezpieczniejszy, ale też bardziej otwarty. Mamy więcej możliwości i więcej przestrzeni. Możemy swobodnie podróżować, pracować i żyć w innych krajach. Jestem ciekawa, czy wy czujecie tę zmianę w ten sposób? Czy mieliście taki moment,
kiedy pomyśleliście: wow, świat jest naprawdę taki duży. Czasem się zastanawiam, co by było, gdyby w Azji było podobnie. Gdyby Chiny, Japonia, Korea, Wietnam, Tajlandia, nawet Tajwan mogły stworzyć Unię Azjatycką, taką jak Unia Europejska. Bez wiz, bez barier. Może wtedy można by po prostu przejść przez tę rzekę i pójść do Wietnamu na kawę. A Wietnamczycy przychodziliby do Chin na pikantny makaron. Wtedy granica nie byłaby już murem, lecz po prostu linią na mapie. A ta rzeka nie byłaby już granicą, tylko częścią krajobrazu. Ludzie niekoniecznie potrzebują konfliktów, a narody niekoniecznie murów i policji. Możemy inaczej tworzyć relacje. Być może tym, czego naprawdę potrzebujemy, jest więcej zaufania i silniejsze więzi. Być może w tej chwili ktoś po drugiej stronie również patrzy na Chiny i zastanawia się nad tymi samymi pytaniami. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania, jako że żyjecie w miejscu, gdzie granice są otwarte. Czy to jest bardziej bezpieczne, czy bardziej niebezpieczne? Czy to jest bardziej przyjemne, czy bardziej kłopotliwe? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Dobra, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia za tydzień.